Nie tania krewetka, czyli ile taka krewetka kosztuje? System podmianek wody, autodoletki, tak? Tak, wszędzie są... Co jest według Ciebie najlepsze, najważniejsze przy hodowli krewetek? Jaki parametr musimy utrzymać przy karylinach? A w jakich przypadkach restartujesz zbiornik? To jest Red Ruby Extreme akurat, Galaxy Fishbone Red, tam mamy Fishbone Black, Pinto Zebra, czerwona. Tutaj mamy też spoko krewetki, Boa Purple Metallic Orange Eye, taka nazwa. Witam Was serdecznie, dzisiaj jesteśmy na hodowli krewetek akwariowych, Aqualife, jest z nami Marcin, właściciel. Witam Cię, Marcinie. Cześć, siema, cześć. Marcin, zdążyłem przejść chwileczkę po tych Twoich zbiornikach, masz aż 3 pomieszczenia mamy tutaj, przecież są przygotowane, przystosowane właśnie pod te krewetki i zrobiło na mnie to bardzo duże wrażenie. Powiedz mi, jak Ty to robisz, że to wszystko tak wygląda? Wiesz co, staram się to jakoś automatyzować. Walczę już z tymi krewetkami jakieś, nie wiem, 12-14 lat, więc myślę, że teraz każda ilość to już nie jest jakieś wyzwanie do tego, nie? Żeby po prostu coś tutaj jeszcze w tym działać. Dużo masz tych zbiorników na chwilę obecną, bo tak jak się przejrzałem, no to ciężko jest je policzyć na szybko, bo naprawdę tego jest sporo. Szczerze Ci powiem, że kiedyś liczyłem, ale zapomniałem. Myślę, że będzie coś ponad 200 sztuk, może pod 250. Powiedz mi, bo widzę, że masz dużo tych zbiorników takich dużych. Czemu akurat takie? Nie lepiej by było wziąć, podzielić to na mniejsze, nie więcej by było tego wszystkiego? Wydaje mi się, że im większy zbiornik, tym lepsza stabilizacja. Duży zbiornik mniej wybacza tak naprawdę, nie? Podmiany mogę robić tutaj raz na 2 tygodnie, a jak zrobię raz na 1,5 miesiąca, też się nic nie dzieje przy tym. Liczyłeś kiedyś, ile masz tych gatunków u siebie teraz, bo masz neokaridyny, karidyny, jakie masz u siebie? Neokaridyny i karidyny, głównie karidyny, ale myślę, że z karidyn mam prawie wszystko, a z neokaridyn mam te podstawy, tam Yellow, Blue Velvet, Bloody Mary i Green Jade. Od zwykłych krystali wszystkie gradacje, po Super Red, Super Black krystale, Tigery, Fancy Tigery, co tutaj też mamy, dużo krewetek Orange Eye, Aura Blue, także jest tego, krewetki Boa, Tajwany wszystkie, także jest tego dużo. Zbiorniki też widzę, że masz mocno obrośnięte. Nie przeszkadza Ci to potem przy wyciąganiu tych krewetek? Bo tak jak patrzę po hodowlach, to tak trochę inaczej właśnie, bo hodowle z reguły trochę żwirku, trochę znaczy substratu i to wszystko. A u Ciebie widzę te zbiorniki ładne i cieszą też oko, nie tylko tyle, że tak jak tutaj na przykład ten wielki masz. To jest taki zbiornik, powiedzmy w cudzysłowie odpadowy, 350. Wszystkie rośliny, co tam miałem na sklepie, jak hodowlę przenosiłem, no to po prostu tutaj powrzucałem i to się tak rozrosło. Krewetki, które tutaj są, no to ogólnie to jest odpad jakiś, nie? Poselekcyjny. No i wrzucam tutaj wszystko, co mi po prostu się nie podoba z moich zbiorników. A potem jak coś ładnego z tego wychodzi, też to wyciągasz? Czy Nie, to już nie wiadomo jaki to jest gen, jaka linia. Także raczej tego już nie wyciągam, to wszystko już idzie potem na giełdę po prostu i tyle, nie? Odnośnie genów, powiedz mi, mieszasz często, dorzucasz nową krew, czy jak to jest? Wiesz co, czy raczej... masz wystarczająco tyle swojego, że mieszasz po prostu pomiędzy swoim? Mam kilka osób, z którymi się wymieniamy krewetkami, ale staram się jakoś tam też nie dorzucać świeżych krewetek, bo często można coś przynieść z innymi krewetkami, nie? Także mam tyle stad, tyle zbiorników, że tak naprawdę mogę sobie mieszać między swoimi stadami, nie? Geny. A jak często zalecasz coś takiego robienie, czy nie? Tak naprawdę przy krewetkach, moim zdaniem, im dłużej jakby jest ten chów wsobny, no to tym bardziej mamy tą powtarzalność genu i tak dalej. Wiadomo, że wtedy mogą wyskakiwać jakieś wady genetyczne i tak dalej, no ale jeśli chcemy mieć fajne krewetki, no to z tego, co się orientuję, no to ludzie po prostu krzyżują między sobą te krewetki. Także na okrągło z jednego stada wyciągają najładniejsze, przerzucają i co jakiś czas ewentualnie do swoich samic można dorzucić jakiegoś fajnego samca, żeby po prostu wzbogacić tą pulę genetyczną, nie? Dobra, pokaż mi może jakieś najlepsze krewetki, które masz, z których jesteś dumny. Ogólnie, które takie moje ulubione, to tutaj mamy Purple Metallic Orange Eye. Mam je już chyba też 4 lata. Przez 3 lata był problem, żeby je rozmnożyć. Sprowadzałem je raz z Holandii, raz z Austrii. Potem tutaj też coś w Polsce pokupywałem. No i coś tam, że tak powiem, wykrzyżowałem. Zaskoczyły, no i teraz widzę idą. Jak byłem na starym miejscu, na starej hodowli, to nie szło tego namnożyć, a teraz tak naprawdę mam tutaj jeden zbiornik i jeszcze jeden zbiornik w tamtym pomieszczeniu.
I ile tutaj jest ich? Masz je już na sprzedaż, czy też na razie to są Wiesz takie? co, coś jest na sprzedaż, Co tworzysz stado? tylko to też nie jest tania krewetka, a mówię, no stado tworzy, patrzę też jaka jest powtarzalność. Tutaj w większości wychodzą młodziaki takie jak właśnie dorosłe sztuki. Nie mają prześwitów, wszystkie się powiedzmy mienią, także to dosyć fajna, ciekawa krewetka. Nie tania krewetka, czyli ile taka krewetka kosztuje? Powiem Ci tak, ja płaciłem za nie od 80 do 150 euro za sztukę. Za sztukę. To jest... No, a teraz to tam mówię, no trzeba by było się dogadać. Jak ktoś jest zainteresowany, to najlepiej napisać. dzwonić. No i będziemy wtedy negocjować, dyskutować. Także no jest tego Ciężkie trochę. te krewetki, czy... No dziwo wszystkie karidiny mam robione tak samo. Nie ma tak, że jakieś cięższe, jakieś słabsze czy łatwiejsze. Zresztą widziałeś, wodę mam mieszaną w jednym zbiorniku, są zrobione autodolewki, pływaki, wszystko leci jakby jedną linią, czy na Krystala, czy na Tajwana, czy na Tigera, wszystko leci tak samo do wszystkich zbiorników tutaj. To masz te neokardiny, jakieś inne krewetki To takie? są karidiny. Kardiny, tak, przepraszam. Neokardiny mamy tu. Neokaridiny. I raczki jeszcze mamy CPO na dole. Raczki. O, nad raczkami się zastanawiałem. No, raczki też są, tutaj mam oddzielone już kilka młodziaków, co przerzucam, bo jednak trzeba przerzucać, bo Dużo zabawy z raczkami, czy... więcej zabawy niż z krewetką na pewno, bo no, obgryzają się. Jeśli nie jest dobre karmienie, zdarzy się zapomnieć czy coś, no to widać, że młodziaki mają przeważnie szczypce poodcinane, nie? Przy tych starszych. No, czyli nie tak łatwo jak piszą. Na internecie pisze, że wystarczy zbiornik i to samo będzie szło. Woda Znaczy odpowiednia. wystarczy, no, że one typowo sobie swoją populację potem wycinają, nie? Jak jest, dobrze by było robić tak jak tam robiłem, że samicę z jajkami wrzucam do jednego zbiornika, urodzi, samica z powrotem, takie porodówki. No i potem już selekcja po prostu, większe do większego, do następnego zbiornika i na okrągło sobie to przerzucać, żeby się między sobą nie zjadały, nie? Wróćmy jeszcze do tej wody. Mówisz, że masz system podmianek wody, autodolewki, tak? Tak, wszędzie są pozakładane pływaki. Udało mi się to zrobić jakieś 2 miesiące temu, bo Właśnie wcześniej... Szukam i nie widzę. Jakbyś... Tutaj masz, widzisz? Wszędzie są pływaki w zbiorniku. A, jest, tak, bo był po tej stronie. Zresztą może tu od góry będzie, znaczy jak sobie tutaj wejrzysz, Tak to jest. będziesz widział. Są. Wcześniej robiłem wszystko z węża, dolewałem. Za tobą są właśnie poprowadzone ruły PP, z których leci, tak, z tym zaworkiem właśnie czerwonym, leci woda z Mauserów. No i wszystko tutaj wężem dolewałem, po kolei każdy zbiorniczek sobie chodziłem z wężem i... Trochę było tej zabawy. No i trochę było zabawy, dolewałem. No teraz sobie trochę ułatwiłem, miałem akurat te pływaki ze starej hodowli. Teraz była kwestia tego, żeby wiesz, w każdym zbiorniku zrobić otwór, bo wiertałem wszystkie zbiorniki, tam też właśnie mam na Instagramie pokazane jak to robię. No i pozakładałem to i w końcu uruchomiłem, udało mi się. Jeszcze mi zostały 2 regały na tamtym pomieszczeniu, żeby... A to wodę zlewasz też automatycznie, Nie, czy... właśnie jest plan, żeby zrobić jeszcze jakieś nawierty z przodu i zlewać automatycznie, ale to może z czasem. No mówię, hodowla tak naprawdę w maju miała teraz tutaj rok, 10 maja było zalewane. 10 maja, więc mówię w rok i tak wydaje mi się, że już jest dosyć dużo zrobione, a no myślę, że w najbliższym czasie będę się zastanawiał nad tymi spustami. No teraz też spusty to też nie jest problem, bo mam tutaj kanalizację zrobioną przy podłodze i po prostu wężem grawitacyjnie, albo mam jeszcze taką pompkę, żeby mi z dołu szybciej ściągała, no to puszczam i woda leci, nie? Też teraz podmiany robię raz na miesiąc, także Raz na miesiąc wymieniasz wodę w tych zbiornikach? raz na miesiąc, więc mówię, nie wiem czy też jest sens wiertać te dziury we wszystkich zbiornikach i wiesz, i niszczyć zbiorniki. A to czemu tak rzadko? Tak robisz, że to jest ustabilizowane, czy... Wydaje mi się, że raz, że ustabilizowane, a dwa, że zauważyłem, że nie ma jakiejś takiej mocnej różnicy, a przy częstszych podmianach zdarzało mi się tak, że krewetki mi się tam obracały, nie? Co jest według Ciebie najlepsze, najważniejsze przy hodowli krewetek? Jaki parametr musimy utrzymać przy karidinach? Kurczę, parametry są różne. Wydaje mi się, że jak krewetka nie ma jakiegoś takiego szybkiego szoku, powiedzmy, nie wiem, świeżej wody za dużo nie dolejesz, czy właśnie nie wzburzysz podłoża jakoś mocno, to nic się nie powinno dziać, bo nieraz mam i NO2, NO3 wywalone. Przewodność niekiedy jest taka, że przewyższa przewodność u neokardin i wszystko hula. Mówię, jak jest stabilnie, a nie są jakieś tam mocne wahania od razu zrobione, to wydaje mi się, że A krewetka... pH? Bardzo ważne? Jakie pH trzymasz? Wydaje mi się, że jest ważne, ale zauważyłem, że nawet mam AD Amazonie, akurat większość zbiorników pozalewanych, świeże zbiorniki mają nawet 4,8 pH. Wszyscy zalecają tam te 5,5, 6,5 pH. No,
Moje krewetki, nie wiem, czy są już tak nauczone, czy od czego to zależy, ale widzę, że na tym 4,8 sobie radzą. Wiadomo, że widzę, że lepiej jest na tym wyższym pH, ale nie ma też tragedii po prostu przy tym niskim pH, nie? No właśnie Ciebie jako specjalistę chciałem dopytać, bo ostatnio robiłem testy u siebie i mam pH 7,5 u Caridin. Leję wodę prosto z kranu. Statko mi się rozmnożyło dość dobrze. No, a na aktywnym podłożu? Tak, aktywnym, tylko te podłoże ma 5 lat chyba już. No to mówię, no jak jest w miarę cały czas taka sama woda podawana, krewetki są przystosowane, to wydaje mi się, że jedyny problem to może być jakąś przeżywalność maluchów, że nie będzie po prostu, nie wiem, 100% czy tam 80% miotu przeżywało, tylko nie wiem, 20-30%, nie? A jakiś sposób masz właśnie na to, żeby te maluchy odchować, bo też często widzę u siebie dużo maluchów, a potem Wiesz pusto. co, miałem też teraz taki problem i założyłem, myślałem nad żywicą, żeby założyć, bo nie wiadomo co w tej kranowie u nas tak naprawdę jest. Że przy takiej ilości osmozy, co ja tutaj produkuję, ja na jedną podmianę, na jedną piwnicę prawie 1000 litrów wody tutaj idzie. 1000 RO samej, nie? Idzie na jedną piwnicę. No to przy takim zużyciu to tą żywicę bym musiał wymieniać co podmianę, czy tam co 2 podmiany, nie? Także to w ogóle się nie opłaca. Założyłem taki duży odżelażniacz. No ale żywice przy RO, to nie wiem, jest sens przy RO, no i tak wyciągnięcie Tak, wszystko. ale mi wychodzi 30 mikrosiemensów na przykład woda, nie? Po 2 membranach, po tych wkładach, że tak powiem, to 30 mikrosiemensów mi chodzi. Przy żywicy wychodzi 0,0, nie? Także typowo jest zerówka, nie ma nic. No, z tego co rozmawiałem u Niemców, Niemcy na hodowlach wszyscy mają pozakładane żywice, oni sobie nie wyobrażają hodowania bez żywicy. No ja mówię, no przy takiej ilości wody i wiesz, i tych podmian, które robię, no to wydaje mi się, że ta żywica może by i zdała egzamin, ale to by było naprawdę kosztowne, nie? Także zrobiłem sobie ten odżelażniacz. Zobaczymy, jak to teraz będzie funkcjonować. Ja u siebie wymieniłem, dodałem te filtry, co mówisz, dodałem sznurkowy i dodałem węglowy i zauważyłem lekką poprawę. Prawa. No mówię, no to wszystko zależy jaką wodę nam puszczają, bo wydaje mi się, że woda co sezon, powiedzmy, czy tam z zimowego na letni chyba się zmienia i tu jest więcej chloru, tu jest mniej chloru i różnie potem te krewetki reagują na to, nie? Także u mnie, ja mam duże zbiorniki, bo te zbiorniki mają około 80 litrów, więc jak robię tą podmianę raz w miesiącu, mi tutaj też tej wody za dużo nie odparowuje, bo mam szyby ponakrywane, więc nie ma tam jakichś wahań parametrów. Tutaj podmiany robię około, nie wiem, 15-20% wody i to jest wszystko, nie? No to powiem Ci, jestem w szoku, 15% raz na No, miesiąc i tak jak kreska to tutaj, wszystko to mówię, no wygląda- to około 15-20 może, zależy też jak mi się z węża zbierze, ale tak około 20% wychodzi, nie? krewetki przechodzę, powiem Ci, piękne. Tutaj coś niebieskiego mamy, Tam jest akurat Crazy Blue, później jeszcze połapiemy ujęcie jakieś. no pokarmimy, żeby to powychodziło, bo tak to na zbiorniku to widać po 3 krewetki, jednak tego więcej będzie jak się... Tu mamy coś czarnego. O, King Kongi Extreme, także jest tego dużo, poopowiadam zaraz o gatunkach typowo, jak tam będziemy podchodzić do zbiorniku. Co do karmienia, mówisz, że będziemy karmili. Widzę w każdym zbiorniku masz jakiegoś liścia, jakieś coś zielonego, znaczy zielonego, Tak, w cudzysłowie zielonego. te liście to raz, że biofilm się na tym tworzy, 2, że garbniki wydzielają, a 3, że też wrzucam je z tego względu, że nie zawsze mam czas zejść do piwnicy i nakarmić, bo oprócz tego jeszcze pracuję w straży pożarnej i no, mówię, nie zawsze jest czas, żeby tutaj zejść, nakarmić, pooglądać, dlatego jak jest jakiś liść rzucony, to wiem, że te krewetki sobie dają radę i sobie z tego będą skubały, nie? A to liść kukurydzy, dobrze mi się wydaje? Nie, to jest liść akurat bambusa, z tego co kojarzę, no. Ale liście masz wszystkie kupne, czy samemu coś Wiesz co, coś suszysz? zbieram i suszę orzecha włoskiego, a jesienią czy tam na zimę zbieram sobie liście dębu. Pokrzywę? Pokrzywę jak mam czas, znaczy kiedyś miałem więcej czasu, to wrzucałem często tą pokrzywę z łodygami normalnie, ale to mówię, no teraz nie ma czasu, te bambusy są akurat kupne, one też drogo nie wychodzą, bo tam kolega Rafał mi wysłał linka, około 30 zł wychodzi pół kilo paczka, więc naprawdę jest tego dużo. Nawet jedna paczka nie idzie na wszystkie zbiorniki, jak tutaj mamy ponad 200 zbiorników, nie? Także nie ma tragedii. No a tak to ketapang i coś twardszego, żeby zawsze coś tutaj w tym zbiorniku było, bo te ogólnie zielone liście zawsze są szybciej zjadane niż brązowe. Ale nie? zostawiasz to, aż to wszystko zeżrą, zjedzą całość? No to przy podmianach to to już powiedzmy już jest zeżarte, zjedzone. To jedynie jest jako kryjówka jeszcze do małych krewetek, które sobie tam hulają. No też nie mam czasu, żeby mchy poobsadzać, bo tak naprawdę
kiedyś na hodowli u siebie w sklepie miałem dużo więcej roślin w zbiornikach, teraz jakieś tam bucki, mikrozoria powrzucane, to co było najłatwiej, obwiązać frytytką, wrzucić do zbiornika i to jest. No, kiedyś może siądę i mówię, posadzę też mchy, żeby te małe krewety miały się gdzie pochować, a póki co no to siedzą w tych szczątkach liści. To jest Red Ruby Extreme akurat. Ciekawe, tak samo. No to już są takie krewetki selekcjonowane, że tylko czerwone wychodzą, nie? Nic tam raczej nie powinno się rodzić innego. No wiadomo, że tam jakiś z jednym paskiem może wyskoczyć co jakiś czas, ale w kierunku ogólnie idę tego, żeby były całe czerwone. I wszystkie wyglądają identycznie. Tutaj Galaxy Fishbone Red. Obok też Galaxy Fishbone Red. Mogą się jakieś boa między tym trafić. Tam mamy Fishbone Black. Na dole jest Pinto Zebra, czerwona. I tutaj mamy też spoko krewetki, boa. No, te niebieskie zmieniają kolor często, metaliczne mają. Purple Metallic Orange Eye, taka nazwa. No, purpurowy jakby taki kolor i właśnie jeszcze metaliczny, nie? Także to taka dosyć fajna krewetka. A tak to mówię, no odmian jest masa. Jak mówię, jak ktoś przychodzi do mnie na hodowlę, no to 80-90% jest krystala, nie? Te tanie krewetki tak naprawdę zarabiają na te drogie krewetki. Są też krewetki jakieś tam już ładne Galaxy Fishbone czerwone. Tutaj staram się robić też krewetkę Ocean Blue. Starasz się? To Wiesz co, bo to tam powyskakiwało też z Crazy Blue, coś tam mi zostało ze starego stada, połączyłem to i zobaczymy jakie maluchy będzie. No teraz trzeba po prostu czekać aż samice zaczną jajczyć i jaka będzie powtarzalność przy tym, nie? Także mówię, no jest krewetek jeszcze dużo na rynku, których, może nie dużo, ale są krewetki, których nie mam, ale to już potem są takie ceny wywalone, że tam nawet życzą sobie po 500 euro za sztukę, nie? znalazłem chyba neokaridiny. To jest Caridina. Właśnie to jest Caridina. Bo ty mówisz o Neo White Pearl, a to jest White Bee właśnie. White Pearl też mam tutaj. Tu są White Pearl. To jest Neo Caridina. No neokaridiny masz bardzo mało. Bardzo mało, no. Gdzieś jeszcze masz? Tutaj welwety masz u góry. A je też trzymasz na... Wszystko jest na kranowie akurat. Dosypuję tam trochę soli GH, bo mamy miękką wodę, a tak to wszystko na kranowie. No i tu mam też jeden zbiornik z gupikiem, muszę się też tego wyzbyć, bo kiedyś syn mnie poprosił, żeby przynieść mu ryby, no i z jednej pary się porobiło. Także tam są jeszcze blodymery wrzucone, ale przy tych gupikach to one nie za bardzo chcą wychodzić, nie? Zjadają wszystko. Jak to No, zjadają albo po prostu krewetki się chowają, nie? No mówię, z ciekawszych krewetek, co tu jeszcze by było, no to co mi się akurat podobają, to Aura Blue też wygląda jak Blue Velvet, ale to jest właśnie Caridina, nie? O tak, co? Metaliki zwykłe, właśnie bez Orange Eye'a. Tu masz Które łatwiejsze? bez różnicy, powiem Ci. Teraz już jak już zaskoczyły, to powiem Ci, że nie ma różnicy. Na pewno te szybciej poszły, bo z tamtymi miałem problem. Tu masz Red Devile, tak jak tamte czerwone całe, tylko Red Devil Orange Eye, mają czerwone oczy, żółte oczy. Jak już zalewo, to tu mam kubek około pół litra podłoża sypia i tyle. Woda cało staro, bez kombinacji już i wszystko zaczyna hulać, nie? No i nie wkładać łap do zbiornika, to wtedy jednak chyba to wszystko dobrze funkcjonuje, nie? Przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia może, zmienimy Dobra. trochę otoczenie. Śmiało. Pokażesz nam przy okazji. Tutaj na tym pomieszczeniu masz tak samo wszystko zrobione, czy coś? Wiesz co, jest inaczej można powiedzieć, bo ta hodowla była robiona stricte przeze mnie, tam to było wszystko kupione, bo znajomy likwidował regały, akwaria i tak dalej, ja tylko dorobiłem tam filtry i te autodolewki. Tutaj wszystko jest na drewnianych regałach zrobione, zbiorniki były robione pod wymiar, tutaj mi zależało, żeby zrobić po prostu tylko duże zbiorniki, bo głównie tutaj powiedzmy robię krystala,
i na dużych zbiornikach zauważyłem, że jednak to lepiej wszystko tutaj idzie, nie? Duże zbiorniki to jakie masz pojemności tych akwariów? Wiesz co, zbiorniki będą tutaj od 120 do 160 litrów w większości. No trafiają się jeszcze jakieś takie mniejsze, po 50 chyba litrów kostki, ale to jeszcze są przeniesione ze starej hodowli, po prostu ze zbiorniki w całości, jak krewetki tam były wpuszczone, nie? A takie zbiorniki 20 litrów, 10 litrów odradzasz? Znaczy przerabiałem małe zbiorniki, raczej odradzam. Wiadomo, że jak ktoś nie ma miejsca, no to sobie i na małym zbiorniku pojedzie i też mu będzie szło. Ja mówię, ja wszystko to robię z tego względu, że no, u mnie jest ilość i najmniej roboty jest tak naprawdę przy tym, nie? Im więcej wody, mówię, nawet jak tu odparuje 10%, to będzie naprawdę znikoma ilość, a przy 20, jak odparuje już tej wody więcej, no to jednak się robią już parametry, zmieniają, nie? Ale zamiast próby bawienia się w hodowlę, bo dużo osób też próbuje w domu bawić się w hodowlę, zamiast kupna 3 małych, lepiej jeden duży jednak. Znaczy, kwestia tego, czy chcesz mieć 3 gatunki krewetek, czy chcesz mieć jeden gatunek krewetek. 3 gatunki. No to wtedy już musisz zrobić sobie 3 albo 3 duże, nie? Aha, Według no bo mnie. Masz jeden gatunek w jednym zbiorniku, nie mieszasz ich. Wiesz co, mam tam tak jak w tej 350 było, że tam był miks, wrzucone wszystko, to wtedy tak, możesz sobie mieszać, bo karydyny ogólnie się krzyżują ze sobą, ale będą wychodziły hybrydy, nie? Także to nie ma już czystej linii, nie będą wychodziły takie krewetki, jak są wrzucone jakby od startu, nie? Na co zwracasz uwagę? Tu jest chyba popularna krewetka, dobrze mówię? Tak, tu są ogólnie w większości krystale. Tutaj jakoś też nie ma dużej selekcji przy tym, bo to też pod swój sklep coś tam sobie robię, żeby, no klientom zależy na tym, żeby po prostu były paski, nie? Także to jest... Czyli patrzysz, żeby było po prostu jak najwięcej tych pasków. Tak, no bo to kiedyś było moda w drugą stronę, były wyższe gradacje, to jest jakby najniższa gradacja tej krewetki, a kiedyś były wyższe gradacje, wiesz, im więcej białego, tym krewetka była jakby lepsza, droższa i tak dalej, nie? No teraz poszło to w drugą stronę, ludzie, wiesz, kupują sobie do zbiorników tanie krewetki, no i żeby po prostu jakoś wyglądały, także krystale albo bleki, albo redy, tak jak tutaj właśnie masz, i to wszystko jest selekcjonowane już tak, że z tego zbiornika wychodzą tylko czerwone, z tego wychodzą tylko czarne. Można powiedzieć, że to jest Pure Red Line, a tutaj mamy Pure Black Line, nie? I sprzedajesz wysyłkowo też? Jak od Ciebie kupić krewetki? Tak, i odbiór osobisty, i wysyłka. Wysyłam też za granicę, na giełdach się co jakiś czas tam wystawiamy, także bez problemu można mnie gdzieś... No i w sklepie, masz swój sklep. Tak, mam sklep zoologiczny. W Świętochowicach. W Świętochowicach 300 metrów stąd, także nie ma daleko. Jak ktoś jest na sklepie, to zawsze może do mnie podbić i pogadać, nie? Dobra, zostawimy link, zostawimy kontakt, Nie gdyby ma ktoś był problemu. zainteresowany. A teraz zobaczmy, przejdźmy po zbiornikach, pokaż nam co Dobra, tutaj masz to wiesz ciekawego. co, pokarmimy to, idę po pokarm tylko tam na... O, co do pokarmu, zanim jeszcze zaczniesz, bo dopytywałem tam już wstępnie o tym. Czym starasz się karmić? Jakoś coś specjalnego, czy... Wiesz co, raczej kiedyś się bawiłem w robienie swoich pokarmów, ale jako, że też nie ma czasu, no to mam znajomych, co robią swoje pokarmy, Noble Shrimp na przykład, tutaj oni są z Zabrza, także robią też swoje pokarmy do krewetek, mają swoje pasieki, także mają towar, robią swoje pokarmy. Tomek Karwat nawet tam chyba zrobił 2 przepisy dla nich. Także głównie tego pokarmu używam. Teraz wiem, że Ketrap też zrobił swój pokarm, także też polecam. Dużą różnicę widzisz pomiędzy stosowaniem takich typowo z linii produkcyjnej pokarmów? Nie widzę w ogóle różnicy, bo powiem Ci, że cały czas stosuję pokarmy tam typowo właśnie krewetkowe. Nigdy nie dawałem tam jakichś pokarmów dla ryb czy coś. Wydaje mi się, że różnicy jakiejś mocno nie będzie. Z tym, że pokarmy dla ryb są albo właśnie duże pelety, albo bardzo małe peleciki i to też jak krewetka taki mały pelecik porwie, no to tylko jedna krewetka się tak naprawdę naje przy tym, nie? Bo ona zaraz utruwa i inne krewetki nie pojedzą przy niej. Przeszedłem się przed chwilą, jak karmiłeś jeszcze i przejrzałem kilka ciekawych, tutaj widziałem. I co tutaj masz ciekawego? Tutaj Wiesz co, te są bardzo ładne. Mamy Super Red Crystal, głównie Santa. Trafiają się też One Stripe, wyróżniają się, że są właśnie całe czerwone, ogonek i jakby tą maskę mają białe. Maluchy też tu właśnie na szybach, widać jak żerują na tym glonie. Często czyścisz szyby? Często czyścisz tak, żeby... Staram się czyścić tylko przednie szyby, żeby po prostu widzieć, co się dzieje w zbiorniku, bo jakby to zarosło, to bym nic po prostu nie widział, nie? Tak jak
tutaj ten zbiornik nie był czyszczony, bo dzisiaj tam starałem się jakieś szyby przelecieć, no to widać. Jednak te krewetki na tych przednich szybach też żerują, ale mówię, no jest tyle jakby tych szyb, tyle miejsca, bo zbiorniki są... Ale boczne widzę, chociaż to są świeże zbiorniki. No, to są zbiorniki około 8 miesięcy, bo to widzę 10 października zalewane, więc około tam 8 miesięcy. No nie są jakoś mocno zaglonione, bo ja też długo nie świecę. Świecę teraz około tam 2-3 godzin i tyle, nie? Przy takiej ilości zbiorników, no to też człowiek by na tym prąd nie zarobił, jakby miał świecić wszędzie. Ale rośliny rosną ładnie wszędzie. Tak, no w miarę jakoś to tam idzie, no mówię, mchy są te najłatwiejsze, co można mieć, że tak powiem. Trafiają się też jakieś te maluchy, ale raczej to w większości są bucki i mikrozoria, nie? A to masz czysto tak wizualnie dla Ciebie, żeby to było ładniej, czy też jakąś tą rolę Wiesz dla co? krewetek? Nie, to raczej tak dla oka i żeby krewetki sobie też miały gdzieś tam pochodzić, pochować się. No co jakiś czas ktoś też przyjdzie klient, to chce jakąś szczepkę mchu, szczepkę właśnie bucki czy jakiegoś mikrozorium, to też bez problemu się dogadujemy na miejscu, Rośliny nie? też można kupić. No, rośliny, liście, no ogólnie jestem wyposażony we wszystkie raczej produkty, które są potrzebne do założenia jednego zbiornika, czy powiedzmy większej hodowli, nie? Także wszystko jest dostępne. Jak nie tutaj, no to w sklepie. Na zamówienie też wszystko możemy załatwić. Zbiorniki też u kogoś zakładasz, jakby chciał u Ciebie jakieś krewetkarium? Kurczę, powiem Ci, że mam dużo zapytań, ale no nie ma czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Tu jest ponad 200 zbiorników, tak jak mówiliśmy. Oprócz tego jest sklep, ta straż, no i jeszcze remontuję, także no nie ma czasu nawet, żeby mogę powiedzieć, rady jakieś dać i tak dalej, ale żeby to jechać i komuś to założyć, to bardzo ciężko, nie? Tu mamy popularne krystale. Tak, krystale. Tutaj mamy PWL-e, całe białe. Tu niżej też krystale. Tak, to są bleki akurat. No tutaj w dużo zbiornikach się powtarzają jakby te krewetki, bo ta hodowla jest głównie przystosowana na krystala, tylko no 80-90% tu jest krystala i tak naprawdę on zarabia tutaj na tą hodowlę, żeby to się utrzymało, nie? Żeby się można bawić z tymi droższymi. Żeby, no, to z droższych krewetek to tu mamy tutaj Black Devile, Orange Eye, całe czarne jakby z pomarańczowymi oczami i tutaj mamy Blue Devile, znowu Apple Metallic, zwykły, nie Orange Eye. Też Orange Eye mam dorzucone, ale mówię, no w większości są zwykłe. A tutaj mamy drugie stado jakby tych Orange Eye, co były na pierwszej hodowli, nie? Tu co mamy ciekawe, Galaxy- też ciekawie wyglądają. Ciekawie, no to było z 6 krewetek zrobionych od znajomego. Galaxy Fishbone Snowflakesy, czyli takie drobne kropeczki mają na tym. Ale to samemu się bawiłeś, żeby to tak wyciągać? Wiesz co, zrobiłem sobie tak, że dałem jednego samca i 4 albo 5 samic, nie pamiętam. I to właśnie wyszło, wszystko jest po jednym samcu, te wszystkie maluchy, nie? Także chcę zobaczyć, jaka będzie powtarzalność. Póki co wydaje mi się, że jest nawet spoko. Jakby mi zależało na tym, żeby mieć właśnie jak najlepszą czystość, jak najlepszą jakość tych krewetek, to te brzydkie samce odławiać, wyrzucać? Czy... Tak, no bo w większości samiec przenosi gen, więc zły samiec, no to będą złe maluchy, nie? A zwykłe takie no przeźroczyste, jak już wpadają, te samice wpadają w przeźroczystość, to też je zostawia? Czy Wiesz też co, je... no przy krewetkach Caridina to raczej nie ma przeźroczystych krewetek, chyba że tam jakieś White Bee czy coś takiego, ale ogólnie wszystkie te Caridiny mają, no chyba że coś jeszcze z Orange Eye'em, to tam bez pigmentu się może coś trafić, ale w większości właśnie te krewetki mają pigment i dobrze sobie jest właśnie, jak chcesz iść w jakość, no to mówię, no nie musi być ich dużo, no ludzie niekiedy kupują tam, nie wiem, 3+1 czy tam 5+1, czyli 4 samice, 1 samiec i spróbują z tego coś wyciągnąć. No ja na tej zasadzie tu zrobiłem i tu zrobiłem. Tu też były 4 samice, 1 samiec i to wszystko poszło jakby po tym jednym samcu i widzę, że jest powtarzalność, że można powiedzieć, że 90%, może nawet 95% jest takich maluchów jak rodzice, nie? No to tu mówię, to akurat są fajne, bo te Purple Metallic to jednak już jest taka krewetka. Też w Polsce tego za dużo osób nie ma, a mówię, no dosyć ciekawa krewetka. Fancy Tigery, no krewetka, plakaty mam porozwieszane tam od wina jeszcze jakiś czas temu.
jakiś czas temu, wiesz, plakaty sobie drukowałem, a teraz tak naprawdę te krewetki mam, nie no. Płaciłem też za nie krocie, bo tam od 150 do 200 euro się płaciło i ja teraz, wiesz, no, jak już ludzie namnożą tych krewetek, no to cena automatycznie spada, nie? Im więcej jakby jest na rynku tego, to ludzie też, wiesz, nie mają co z tym robić, no to opychają to, no, żeby to po prostu sprzedać i tyle. Dlatego ja też się zdecydowałem na te krewetki, które powiedzmy w moim jakby interesie, w moim biznesie idą najwięcej, więc najwięcej robię sobie krystala, tam super red krystala i głównie na tym bazuję, nie? Te droższe krewetki, no to tak jak mówię, no. Bo jaka jest cena u Ciebie krewetek od tych najtańszych do tych najdroższych? O krystale mówimy. To już potem zależy, czy w hurcie, czy w detalu, ale w detalu Tak, to dla tam zwykłego od klienta. 5-6 zł w górę. To nie ma problemu. No, także mówię, 5-6 zł to potem zależy co, a jak już wiadomo, jakieś selekcjonowane krewetki, no to już wtedy się dogadujemy na miejscu, czy tam piszemy, dzwonimy i nie ma problemu, nie? Wysyłam, to tak mówię, jak ktoś już chce typowe krewetki jakieś droższe, no to jak wysyłam za granicę, to zawsze robię tak, że wrzucam tyle sztuk, ile klient chce do kotnika, nagrywam mu film, robię mu zdjęcia, jeśli akceptuje, no to wysyłka i działamy, nie? Tam u góry po prawej co masz za krewetki? Krewetka Bloodshot. Tu też może być, tak jak mówiliśmy, trochę niskie pH, bo to jest Ada Amazonia. Ona ogólnie się wybarwia na taki pomarańczowy kolor. A to są karydiny, czy? Tak, no. Karidiny. Tutaj w sumie mam tylko chyba 2 zbiorniki z neokardinami. Tam są żółte i niebieskie, a reszta to karidina tutaj bazuje. Masz strasznie małą warstwę tego podłoża. I to Ci utrzymuje Ci to te parametry, co chcesz? Powiem Ci, że nie zauważyłem różnicy między grubą warstwą, jak kiedyś się robiło 2-3 cm, a cienką warstwą. Wręcz przeciwnie, że no nie ma tyle jakby odpadów, odchodów i tak dalej, bo nie ma się kto gdzie utrzymywać. Więc mówię, no wydaje mi się, że tak jest lepiej, na pewno jest ekonomiczniej, no bo przy takiej ilości zbiorników i przy takich dużych zbiornikach, no to tu tak naprawdę worek Ady by wszedł na jeden zbiornik, nie? Także nie widzę różnicy, pH mi trzyma, powiem Ci, że od 2 lat w górę, bo no, tamtą hodowlę miałem też ponad 2 lata i zbiorniki były nierestartowane. Na takie cienkie warstwy. Na takie cienkie warstwy. Niekiedy mi się zdarzy, że jak widzę, że coś po prostu idzie do góry, tam już w starszych zbiornikach sobie zmierzę pH, to zdarzy mi się tam wsypać na przykład 100 ml Ady tak bezpośrednio z worka i tyle, i tak sobie to hula, nie? Druga sprawa to też te szyby, jak są powiedzmy tu odkryte, no to te maluchy cały czas mają na czym żerować też. Te światło jednak bije w dół, więc te szyby są tutaj pokryte glonem, one na tym sobie siedzą, nie? A w jakich przypadkach restartujesz zbiornik? Co się musi dziać, żebyś zrestartował? Kiedyś, powiem Ci, restartowałem, jak widziałem, że już coś się dzieje, krewetki się wywalały, czy znikały, czy nawet jak jakieś glony mi się pojawiały nitkowate, no to wiesz, to już bardziej dla oka robiłem, nie? Żeby to fajnie wyglądało, ustawiałem sobie rurkiem, wiązałem i tak dalej, a teraz powiem Ci, że wolę nieraz odmulić trochę podłoże, dosypać świeżego. Nawet teraz tak wszystkie zbiorniki już startuję, że wiesz, albo odmulam podłoże, albo po prostu na świeżym podłożu i wodę daję całą wodę z podmian, czyli wszystko na dojrzałej wodzie, nie? Przygotowane? Nie, nowe zbiorniki idą wszystkie na dojrzałej wodzie, no bo mówię, zbiorniki to raz, że też myślę chyba pod względem ekonomicznym, bo to są zbiorniki po 150 litrów, więc przy zalaniu tych wszystkich zbiorników to tutaj też tej osmozy by poszło tak naprawdę. Jak startowałem tą hodowlę, no to cała woda z tamtego pomieszczenia z podmian szła dopiero tutaj i dopiero tak te zbiorniki startowałem. I tu tak samo masz podmianę wody, Tak, wcześniej. znaczy to było teraz dopiero doprowadzone, jeszcze jest taka w cudzysłowie prowizorka, bo w tych małych zbiornikach jeszcze nie mam wrzuconych, ale sobie tu mogę wtedy odpiąć, czy tutaj przepiąć węża z tego zaworku zwykłym szlauchem i dolewam wodę bez problemu, nie? I wodę masz w tamtym zbiorniku obok. Pokażesz, jak tam to wygląda? Czy... Tak, no, nie ma problemu. I tu masz te zaplecze. Tu mam zaplecze moje z 2 zbiornikami, 2 600-kami. I w sumie tyle, no jest hydrofor, ostatnio też dołożyłem. Zbiorniki zawsze starasz się, żeby były pełne, czy jak to wygląda? Wiesz co, nie staram się, żeby były pełne. Jestem teraz powiedzmy przed podmianą, bo 2 dni temu robiłem podmianę w pierwszym pomieszczeniu, teraz chcę zrobić w tym pomieszczeniu i znowu będą puste stałe przez kilka dni. A tak no mówię, osmoza te 1200 litrów robi mi się tak naprawdę przez noc tutaj. Mam pompę 400.
i 2 membrany 400, więc mówię, no jedna noc i mam 1200 litrów wody zrobionej. I potem mineralizujesz tutaj w tym, czy osobno? Mineralizuję tutaj w tym, używam tych soli Salty Bee Mineral cały czas, od początku hodowli. Mam wrzucone w środku falowniki w jednym i w drugim, żeby mi po prostu mieszały tą sól jak coś. Sobie po prostu je potem podłączam, wiesz, żeby mi mieszało, to raz, a dwa, że jest jeszcze zrobione tutaj z pompy obieg zamknięty, że jak chcę sobie mocniej przemieszać wodę, to po prostu puszczam sobie przez tego węża obieg zamknięty i woda mi się po prostu miesza, nie? Że tak pod takim większym ciśnieniem, że... No i oprócz tego też zabezpieczenia, też pamiętać, że jak będziecie robić duże zbiorniki, no to raz, że pływaki, te akurat są pływaki takie zrobione, że tylko dolewka, bo główne pływaki są tutaj z boku, są typowo spłuczkowe pływaki wrzucone, że one tam leją powiedzmy do 550 litrów, a te małe pływaczki po prostu odcinają, jak już jest zbiornik pod 600 podchodzi, nie? I jakieś szczególne parametry robisz wody, czy jak przygotowujesz? Według zaleceń sypię jedną miarkę na 20 litrów wody. No, tak jak zaleca producent. Tak jak zaleca producent, nic nie mierzę już później. Co jakiś czas sypię jakieś bakterie do zbiornika i w sumie tyle, nie? Szyszki, jakieś liście, no to co tutaj widać, to staram się dawać jak mam czas, ewentualnie jak wiem, że będę miał służbę, czy wyjeżdżam gdzieś na weekend, no to staram się wrzucić jakiegoś liścia i w sumie tyle, nie? Żadnych już tam magicznych środków staram się nie wrzucać, bo im mniej kombinacji, tym lepiej, nie? Okay. To jest zbiornik jakby wyrównawczy, z tego co kojarzę, no nabijam, bo pompowałem hydroforem jakby typowo do zbiorników, ale jak zamykałem zbiorniki, to pompa cały czas pracowała. Aha. A teraz wiesz, jak zamknę po prostu tam sobie dopływ, że wszystko mam zalane, pompa nie pracuje, ona nabija tylko 50 litrów, tu jest ciśnienie i koniec, wyłącza się po prostu pompa, nie? Ważny element też pamiętać, jak ktoś tam będzie sobie działał, to ostatnio mnie zalało, także tutaj rozmawialiśmy, pozakładałem sobie w każdym pomieszczeniu sondy i automatyczne zamykanie zaworu głównego wody. Bo miałem właśnie teraz ekscesy, tutaj rozmawialiśmy, wody było prawie do kolan. Także nie duży koszt, bo tam chyba około 50 zł sondy kosztują i ten automatyczny zamykacz tutaj mamy. Mogę Ci też pokazać, jak już rozmawiamy. Po prostu tam jak sonda się styknie z wodą, to główny zawór wody zamyka, nie? Także to też akwarystom można polecić, bo nieduży koszt, całość chyba około 200 czy 300 zł wyszła, a może uchronić przed mocnym zalaniem, nie? Ja akurat w piwnicy jestem, to mi tam nie robi różnicy, ale to fajnie działa, bo to po prostu na Wi-Fi powiadomienia przychodzą na telefon, także bez problemu sobie to można podpinać. Marcin, dziękuję Ci za wpuszczenie mnie tutaj do hodowli, za pokazanie nam tego wszystkiego. Również dziękuję, oczywiście zapraszam ponownie, pozdrawiam widzów i dawajcie lajka chłopakowi, nie? Pozdrawiam.